Cześć, tu ITD Collection, Sylwia z tej strony. Zapraszam na nowości na papierach do rękodzieła. Kochani, zgodnie z zapowiedziami, dzisiaj dalsza część naszych opowieści z pogranicza wyobraźni, marzeń i baśni. Przychodzę więc z dwiema kolekcjami, tym razem to Zagubieni w baśni i zestaw teł, który będzie im towarzyszył, tym razem Black and White. Pierwsza, tematyczna kolekcja obejmuje zestaw papierów ryżowych RP, zestaw do scrapbookingu SLS, pergaminy, folie i pojedyncze arkusze papieru ryżowego A4 i A3. Natomiast kolekcja Black and White to zestaw papierów ryżowych RP, zestaw SLS do scrapbookingu, pojedynczy arkusz SL oraz arkusze papieru ryżowego A4 i A3. Bardzo dużo materiału. Na początek oczywiście kolekcja tematyczna. Kochani, baśnie od wieków fascynują swoją głębią, wielowarstwowością i uniwersalnymi prawdami, które przekazują. Pełnią funkcję edukacyjną i terapeutyczną, oferując zarówno dorosłym, jak i dzieciom narzędzia do zrozumienia świata, ludzkich emocji oraz moralnych dylematów. To opowieść o marzeniach jako sile, która nie tylko kształtuje nasze pragnienia i cele, ale także pozwala odnaleźć ukojenie w trudach codzienności. Elementy graficzne, pełne ulotnych symboli, takich jak unoszące się balony, wirujące bańki i eteryczne krajobrazy, wzywają do zanurzenia się w świat baśni i nostalgii. Poszczególne arkusze z kolekcji oddają tęsknotę za światem pełnym cudów i nieograniczonej wyobraźni, ukazując, że nawet w dorosłości baśnie mają moc przywracania nam wrażliwości, nadziei i wewnętrznego światła. Przypominają, że nasze najgłębsze marzenia mogą nadal inspirować i prowadzić nas przez życie. Aby zanurzyć się w tym świecie, nie trzeba wiele. Wystarczy otworzyć książkę, a tam drzwi, furtkę, starą szafę, a czasem wskoczyć do króliczej nory. To właśnie bramy do innych światów. A tam już historie, które w symboliczny sposób przedstawiają walkę dobra ze złem, oferując dorosłym i dzieciom narzędzia do zrozumienia świata. Baśnie pomagają oswoić lęki, dają nadzieję na lepsze jutro i pokazują, że niezależnie od przeciwności losu, wartości takie jak odwaga, uczciwość czy miłość są ponadczasowe. Dają też nadzieję, że nawet w najtrudniejszych okolicznościach człowiek może przezwyciężyć swoje słabości. Choć ich głównymi bohaterami często są postacie fantastyczne, takie jak królewny, rycerze czy magiczne stworzenia, to każda baśń skrywa w sobie uniwersalne prawdy o ludzkiej naturze. Baśnie braci Grimm to historie, w których dobroć, wytrwałość i odwaga ostatecznie triumfują nad okrucieństwem, zazdrością czy chciwością. W opowieściach takich jak Kopciuszek, Śpiąca Królewna, Królewna Śnieżka, Czerwony Kapturek, Jasi Małgosia, Roszpunka czy Żabi Król, zło przybiera formę złych macoch, wiedźm czy wilków, symbolizujących ludzkie słabości i grzechy. Bohaterowie tych opowieści, mimo przeciwności, pokazują, że uczciwość, miłość i lojalność są wartościami, które pomagają przezwyciężyć trudności. Hans Christian Andersen w swoich baśniach, takich jak Mała Syrenka, Calineczka, Dzikie łabędzie, Księżniczka na ziarnku grochu, Czerwone trzewiczki, Dziewczynka z zapałkami, ale też Brzydkie kaczątko, Dzielny ołowiany żołnierzyk, Latający kufer, Królowa śniegu czy Świniopas również porusza tematy ludzkiej słabości, ale skupia się bardziej na emocjach i wewnętrznych przemianach bohaterów. Porusza trudne tematy cierpienia, odrzucenia, braku akceptacji czy poświęcenia. Sceny z księżniczkami i zamkami przypominają nie tylko o baśniach braci Grimm i Andersena,
ale także o wcześniejszych opowieściach, które wywarły wpływ na cały gatunek. Charles Perrault, piszący w XVII wieku, był jednym z pierwszych twórców baśni literackich i dworskich, które przetrwały do dziś. Kot w butach, Ośla skórka, Siwobrody, Wróżki, Paluszek, a niektóre z baśni braci Grimm też jemu są przypisywane. Nie mogło tu zabraknąć też Pięknej i Bestii autorstwa Gabrielle Suzanne Barbault de Villeneuve z XVIII wieku. Tu mamy jeszcze grafiki w nieco mniejszych formach. Pomyślałam sobie, że mogą też się przydać. A na koniec kolekcji jeszcze współczesna literatura młodzieżowa, która choć wpisuje się w nurt literatury fantastycznej, nadal porusza kwestie walki dobra ze złem, odkrywania tożsamości i wewnętrznego dojrzewania. Wilkołaki i wampiry, symbolizujące skrajne emocje i lęki, pomagają młodym ludziom zrozumieć własne zmiany i zmagania z dorastaniem. Chociaż świat tej literatury jest bardziej mroczny i fantastyczny, moralne dylematy i walka z własnymi słabościami są uniwersalne i nawiązują do wartości, które od wieków przekazują baśnie. A zarówno te klasyczne, jak i współczesne, są lustrem ludzkiej duszy, które pomaga nam zrozumieć siebie i świat wokół. Walka dobra ze złem, poszukiwanie wartości, przemiana wewnętrzna to tematy, które nigdy nie tracą na aktualności i nadal pełnią niezwykle ważną rolę w naszym życiu. Kochani, opowiadajmy więc baśnie. A teraz przechodzę do zestawu RP. Już go nawet rozpakowałam, aby było szybciej. Tradycyjnie już obejmuje 11 arkuszy papieru ryżowego w formacie A4. Naturalnie układ jest dopasowany tym razem do techniki decoupage. Same obrazki w większości przypadków są nieco większe. Na kolejnych stronach zestawu kreatywnego zebrane grafiki odnoszą się do baśni braci Grimm, Andersena czy Charlesa Perrault. Tu jeszcze taki miks. Jeszcze miniatury i na koniec współczesne podejście do baśni dla nastolatków. Na pojedynczych arkuszach ryżowych, które zaprezentuję na przykładzie arkuszy A3, znajdziemy zarówno te arkusze, które znajdują się w zestawie RP. Pozwolę sobie je tu tak szybciej pokazać. Mimo że wzory się powtarzają, to warto zobaczyć je w większym formacie. Wiem, że to działa na wyobraźnię, stąd je powtarzam. W tym miejscu kończą się grafiki, które widzieliśmy w zestawie RP, ale na pojedynczych arkuszach znajdziecie też inne, które już do zestawu się nie zmieściły, a które myślę, że mogą zainteresować. Tu wersje baśni dla trochę starszych osób. Ale mamy też piękne anioły, zarówno po tej jasnej stronie, jak i ich wersję bardziej mroczną. Te same grafiki, a nawet więcej, odnajdziemy też na innym nośniku, jakim jest pergamin. Początkowo wahałam się, czy dawać te większe, ale ostatecznie postanowiłam je włożyć do kolekcji. Kto wie, może jako forma przekładki do albumu. Zresztą potraficie tak zaskakiwać sposobem wykorzystywania tych pergaminów, że pomyślałam sobie, nie będziemy Was ograniczać. A teraz jeszcze folia transparentna. Tym razem też w kolorze. Mamy więc wnętrza bibliotek, jakieś postacie i zamki na wzgórzu, zaczarowany świat w księżycowej poświacie, baśniowe krainy i fragmenty bajek. A teraz druga po Black and Color kolekcja tym razem to Black and White. Każda z nich wnosi unikatową atmosferę do kolekcji tematycznych, zarówno tej wcześniejszej, opowieści Mrocznego Jarmarku, jak i dzisiejszej, Zagubieni w baśni, tworząc jednocześnie magiczny i tajemniczy klimat pełen baśniowych odniesień. Tu tło tworzą dynamiczne, promieniste pasy, przypominające scenę cyrkową z XIX wieku, a vintage kolorystyka i przenikające się tekstury nadają atmosferę tajemniczego jarmarku.
Tu kafelkowy wzór złożony z abstrakcyjnych, geometrycznych kształtów w odcieniach czerni, szarości i beżu. Efekt przeplatania i kontrastów nadaje całości wrażenie ruchu i głębi. Tu mozaika stworzona z liter alfabetu, gdzie każda litera wygląda jak drukowana na ręcznie robionych płytkach. Surowe, nieregularne obramowania i retro styl tworzą wrażenie biblioteki pełnej zapomnianych baśni. Tu tło wypełnione liczbami w różnych formach i stylach, układających się w chaotyczny, ale harmonijny kolaż. Każda liczba ma swoje miejsce, jakby reprezentowała zagubione fragmenty czasu w magicznej opowieści. Złożone z rysunków roślinnych i organicznych kształtów, to tło przypomina ilustracje w dawnych księgach przyrodniczych. Delikatne kreski, plamy w sepi przenoszą nas do mrocznego ogrodu pełnego tajemnic. Tu wzór w postaci szachownicy o nieregularnej fakturze, która wydaje się porowata i zużyta. Płytki mają efekt postarzenia, co przypomina stare kamienne ścieżki w zaklętym zamku. Tu geometryczny wzór ułożony w jodełkę z efektem wypłowiałych kolorów. Tekstury nadają mu wygląd desek wyjętych z baśniowego dworu, pełnego ukrytych zakamarków. Wzór w rąby o intensywnych kontrastach z widocznymi śladami starzenia. Rozmyte plamy, farby i przetarcia przypominają zużytą scenę cyrkową, pełną historii i wspomnień. A na koniec zestawu powyginana szachownica z efektem falowania, nadająca wrażenie surrealistycznego krajobrazu. Przypomina zakrzywiony świat, gdzie wszystko może się zmienić pod wpływem marzeń. Kochani, tak się prezentuje nasza druga kolekcja. Na pojedynczym arkuszu jeszcze jeden print, który przypomina bardziej uporządkowaną wersję mozaiki. Naturalnie te same wzory odnajdziecie na pojedynczych arkuszach A3 i A4, jak również w zestawie RP. Tym razem zaprezentuję je na arkuszach A3, będzie lepiej widać. Tym bardziej, że ta większa forma będzie idealna nie tylko jako klasyczny dekupaż. Przyznam się, że wyobraziłam je sobie nawet na większych płaszczyznach, niż same arkusze mogłyby wskazywać. Przecież można je ze sobą łączyć. Co Wy na jakąś szufladę? I to wcale niekoniecznie tylko w pokoju nastolatka. Ciekawa jestem, na czym Wy sobie to wyobrazicie. Tu jeszcze pomniejsze wersje arkuszy. To wszystko w wersji A4 znajdziecie też w zestawie RP. Na koniec jeszcze arkusz z miniaturami z zestawu i arkusz z mozaiką. Kochani, bardzo jestem ciekawa, co sądzicie o tych naszych najnowszych kolekcjach. Będzie nam bardzo miło, jeśli udostępnicie je wśród swoich przyjaciół. My tradycyjnie już czekamy na Wasze opinie, komentarze 3 dni. Po tym czasie, zarówno na YouTube, jak i na Facebooku, wybierzemy 3 osoby, do których wyślemy nasze najnowsze wzory. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie od całego ITD Collection. Cześć!